Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Nie tylko jestem sprzedawcą, sklepikarzem, ale również sklejam sobie modele w momencie, kiedy mi na to czas pozwala. I dzisiejszym bohaterem unboxingu będzie drugi włoski model, wydane przez IBG Models. Powiem Wam, że te modele bardzo długo, od momentu zapowiedzi wiele osób było bardzo zainteresowanych, czeka na te modele. Bardzo się cieszę, że IBG wydało te modele, no bo do tej pory były dostępne, o ile niektórych chyba już w ogóle nie ma dostępnych, od firmy włoskiej Italeri. I tutaj naprawdę ta zapowiedź budziła bardzo duże zainteresowanie modelarzy 7-dwójkowych, no bo tu trzeba powiedzieć, że te modele są wydawane w skali 1,72. Ciekaw jestem, czy ukażą się w 3,5, bo IBG tak wydaje. Bardzo się cieszę również, że IBG od jakiegoś czasu poruszyło właśnie temat armii włoskiej z okresu II wojny światowej. No i teraz tak, wracając do tego. Teraz mamy na warsztacie Carro Commando M1340 z dwoma karabinami maszynowymi 8 mm. Model ukrywa się pod numerem 72 129. Poprzedni model, o którym mówiłem, miał końcówkę 5, czyli 125. Czyli już mamy 126, 127, 128. Trzy modele, na które będziemy czekać. Pojawią się, zapewne będą to modele pojazdów włoskich, oby. I po kolejnym unboxingu, ja już sobie też te ramki obejrzałem, no tu niestety nie znajdziemy jakichś radykalnych zmian i mam nadzieję, że tutaj coś znajdziemy w środku, bo jest to wóz dowodzenia i uwaga, otwieram pudło, hop siup. Już standardowo znajdziemy ulotkę dotyczącą Baba Ryby 2024, czyli przyszłorocznej. Tak naprawdę to jakieś pół roku nam zostało. I uwaga, tak prezentuje się instrukcja, niewiele się różni od poprzedniej. To jest standard, tak prezentuje się instrukcja zawsze do pojazdów. Nie mamy żadnych informacji w stosunku do lotnictwa na temat modelu, jaki jest w pudełku, czyli takiej zero małego zarysu, małych informacji na temat, co będziemy sklejać, szukamy sami. I teraz tak, widzimy, że jest ten sam zestaw blaszek. No tu mamy nową kalkomanię dedykowaną tylko i wyłącznie do tego modelu, czyli końcówka 129, wydrukowanej przez Techmod. Mamy również tabelę kolorów z producentami, czyli Vallejo, Hatake, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive, Mission Model. Ja cały czas czekam na dodanie tutaj palety kolorów od firmy Ammo by Mick Jimenez. No i co dalej mamy? Wyszczególnione elementy, jakie ramki znajdziemy. Widzimy, że no, tutaj mamy układ jezdny gąsienicy w całości. Jedynie sobie doklejamy pewne elementy, dokładnie tutaj wózki, koła nośne. Mnie się to nie podoba. Wolałbym, żeby jednak to było takie prawinne, chociażby tak jak produkuje Zvezda. I powiem Wam, że troszeczkę oczekuję. Ja nie mówię, że to ma być jakoś Vespidu, Menga czy Tacoma, ale chciałbym, żeby to chociaż było przybliżone do firmy Zvezda, gdzie modele są też dedykowane dla początkujących, średnio zaawansowanych modelarzy. No i mamy kolejne etapy sklejania i tak patrzę, czy coś znajdziemy, bo jest to wóz dowodzenia, który widzę, że możemy sobie kompletnie otworzyć wszystkie klapy. Co znajdziemy w środku? I do środka niestety nic nie znajdziemy, żadnego fragmentu wnętrza, ani śladu po radiostacjach. Szkoda, duża szkoda.
Tu mamy zaznaczone TPE9, to jest to, że należy je wyprofilować. To są stopnie do wchodzenia na czołg. No i tu mamy kolejne etapy. Mamy reklamówkę, oczywiście tu mamy poprzednio omawiany czołg. No i mamy malowania. No, tu się nic nie zmieniło. Batalion dział, czyli to jest wóz dowodzenia do dział samobieżnych. Somowete zapewne. Pułk artyleria, dywizja Ariete, Afryka Północna 41-42. Tutaj mamy tak samo 130, czyli kolejny wóz dowodzenia, tak, z 4 batalionu, tam jest z 5 batalionu, a tu mamy z którego batalionu? Z 5 batalionu. Mamy dział samobieżnych, 132 pułk, dywizja Arieta, Afryka Północna, ten sam rocznik 41-42. Fajnie. I teraz przybliżam kamerkę i zaczynamy od dekalsów, czyli kalkomanii. Tak prezentuje się zestaw kalkomanii. Tu widzimy ten baranią głowę, taki w sensie to jest taran. Ariete była elitarną dywizją i tak prezentuje się do wszystkich wersji kalkomania, jeżeli chodzi o ten model, czyli o wóz dowodzenia. Tu mamy tą blaszkę samą, która była, niestety nie ma zamienników plastikowych, jeżeli chodzi o ramki, czyli tutaj jeżeli początkujący modelarz sobie coś, no niestety sknoci z tym, no to niestety, o ile nie pogubi tych elementów. No i teraz sobie lecimy po kolei. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego unboxingu M1340, no to zaprezentuję Wam. Układ jezdny jest uproszczony, niestety mnie osobiście się to nie podoba. Wolałbym, żeby jednak to było wykonane tak, jak chociażby robi to Zvezda. A pierwszym, czyli w pasku mamy po prostu gąsienicę w jednym pasku. I posłuchajcie, tak jak to kiedyś też rozpoczęła szwajcarska firma MK72, gdzie właśnie były specjalnie nacięte paski gąsienic. Jeden pasek był po prostu i można było go sobie spokojnie wyprofilować na układzie, na kołach. A te uproszczone to tak trochę takim, no nie podoba mi się to. To jest moja jako sklejacza domowego opinia. Wolałbym już troszeczkę coś półkę wyżej, a nie w ten sposób. No oczywiście mamy też ramkę z kołami. Detal jest ok, nie ma problemu. Tutaj jeżeli chodzi o koła, to jest detal w pożądalu. Koła nośne troszeczkę trzeba będzie, są delikatne nadlewki, trzeba będzie po prostu lekko piłować, żeby nie gryzło to w oczy. I koła mamy też dodatkowe, które w te miejsca wklejamy z jednej i z drugiej strony. To jest układ jezdny, fragment układu jezdnego, tak? Teraz bierzemy się za kolejne elementy. No i tutaj właśnie o czym mówiłem, że w tamtym nie zwróciłem na to uwagi, ale jak prezentują się błotniki, bo fajnie by było, żeby błotniki były, tutaj właśnie fajnie by było, żeby też były blaszka z błotnikami, żeby te można było sobie wkleić z plastiku, a tam jeżeli już robimy fajny model, to te można byłoby wyprofilować. Jakby się skopało, to w tym momencie po prostu mielibyśmy plastikowe, które sobie wklejamy. No są troszeczkę grube. Jak na takie blaszane błotniki w tego typu modelach, to była blacha profilowana i tak prezentuje się w przód górnej części kadłuba. Tu mamy jakiś włas, bo trzeba było luknąć na instrukcję. I tu są kolejne elementy. Ramki, większość z nich dotyczy, tak, zacznę od ramki Y. To schowam, żeby kamera nie głupiała. To jest ramka Y z takimi detalami. Tu mamy troszeczkę wypiłować, też trzeba będzie, bo jest nadlewka.
To są elementy dotyczące właśnie tego karabinu. Tak, tego podwójnej bredy. Tu mamy jarzmo antenę. Mamy też wizjer kierowcy, który możemy sobie zrobić otwarty. To są te elementy. To są, posłuchajcie, reflektory z tego co pamiętam. A tutaj mamy boczną, po lewej stronie kadłuba jest włas do czołgu, jak i również włas ewakuacyjny. On się prezentuje tak. To jest ramka Y. Koła. Tu mamy tak, narzędzia. Tu jest razem kilof z łopatą. Cenę Wam pozostawiam. Jeżeli chodzi o koła, to są koła napędowe, czyli to jest ta element, który wklejamy w gąsienicę. No tutaj te zęby trzeba będzie troszeczkę poopiłowywać, bo widzę takie delikatne nadlewki. Ładnie zrobić je w takie szpiczaste trójkąty. I to jest jedna ramka. I mamy dwie ramki z układem też jezdnym. I proszę bardzo, tu są koła podtrzymujące. To są te malutkie kółka, które też delikatnie trzeba będzie opiłować. A tu mamy koła napinające do jednego układu i tak samo tutaj wklejamy te wózki razem z resorami. No, nie spełnia to moich oczekiwań. Osoby, które początkują, na pewno będą z tego zadowolone, bo nie będą musiały sklejać sobie wszystkiego, czyli resorów, wklejać razem w te wózki i koła oddzielnie. Ja bym się w to pobawił, no bo jak jest już blaszka, to fajnie by było pewne elementy zrobić bardziej dokładnie, żeby jednak było co sklejać. A to jest taki model, powiem Wam, w pudełku, ale podobny do serii World at War, WAF, krótko mówiąc. I tu jest ta druga ramka. No i sobie te ramki, nie wiem, może mam zły humor, zły dzień, ale trochę powiem Wam, pod względem takim modelarskim, troszeczkę się zawiodłem. No i tu mamy jedną ciekawą rzecz, bo widzę, że są dwie górne części osłony silnika. To jest jedna. A tu jest, posłuchajcie, z poprzedniej ta sama ramka była, a tu mamy, nie, jeszcze gdzieś jest, tutaj. I co ciekawe, to jest ramka C, a to jest ramka B. I teraz jak się przyglądam trochę, gdzie ta różnica polega, no bo mamy B, mamy C. I powiem Wam, że za chińskiego Boga nie mogę znaleźć różnicy między tymi dwoma elementami. Mają wklęśnięcia, gdzie mocujemy elementy. Patrzę, z tej strony też nie. Wymiary są takie same. Sposób otwierania klap tak samo. Tutaj brakuje mi też na blaszce, na przykład ten element mógłby być oddzielnie plastikowy, ale mogłaby być ta żaluzja, na przykład też fotootrawiony element. Bardzo na pewno dużo lepiej by się prezentował. Tak. No i kto wie, niech się pochwali, o co chodzi. To zapewne w instrukcji wyjdzie. I teraz tak, to jest wymieniona nowa ramka. To jest góra, tam mieliśmy tą samą górę, tylko że z montowaniem wieży. To jest element, który wklejamy pod tą wieżę. I tu uwaga, mamy możliwość otwarcia wieży tej klap, gdzie wystaje dowódca. I niestety, jak to skleimy, nie mamy możliwości, nie ma wnętrza kompletnie. A to jest jednak wóz dowodzenia i tam jest trochę rzeczy. I też no, trochę nie najlepiej to wygląda. Jeżeli chodzi o detal,
To nie jest żaden ubytek, to są miejsca, gdzie montujemy stopień ten fototrawiony do wchodzenia. A tu mamy tą klapę boczną, co wam poprzednio pokazywałem. Włas i włas ewakuacyjny jednocześnie. Tu są kolejne detale. I ostatnia ramka. Ta sama ramka A, kadłub część dolna. Detal jest bardzo ładnie wykonany. Fajnie to prezentuje się. Z fototrawionej blaszki tu idzie taka okrągła siatka. No i tu mamy sporo detalu. Więc powiem wam tak, jest bardzo dużo elementów. To są chyba te same elementy, powtarzają się, które są na blaszce fototrawionej, ale to trzeba sprawdzić. Tak, tu mamy rury wydechowe, teraz centralnie pokazuję wam. Osłony, tył. To są elementy chyba, które wklejamy gdzieś w kadłub. Tak, tu wklejamy. W te elementy. Te elementy 2, a następnie wchodzi układ jezdny. No i tu mi brakuje naprawdę jakiegoś wnętrza do tego wozu dowodzenia. Szkoda, że nie ma. Szkoda. Ten model byłby super, gdyby tutaj było coś z wnętrza, nawet jakiś fotelik, radio, coś, stoliczek. A tu niestety zaślepka, to i finish. Nie mamy nic. Moi mili, może jakiś, nie wiem, mam zły dzień, ale nie mogę tutaj powiedzieć, że jestem very happy, szczęśliwy. Troszeczkę, trochę mam niedosyt, duży niedosyt. To by było wszystko. To był model włoskiego czołgu, pojazdu gąsienicowego w wersji dowódczej do niszczycieli czołgów, czyli spodziewajmy się teraz w następnym chyba wydaniu kolejnego włoskiego czołgu, nie czołgu, tylko działa samobieżnego, niszczyciela czołgów, dobrze znane. I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki serdeczne, pozdrawiam was, cześć.